Trzeci filmik z tej kotłowni, jakaś ćma tu nam zapierdziela, ale mi nie będzie to przeszkadzać. Zawór termostatyczny. Po co, kiedy, jak, dlaczego? Dzisiaj skupimy się na zaworze termostatycznym w przypadku zbiornika na ciepłą wodę. No więc do dzieła! Po co w ogóle nam taki zawór? Jaka jest jego funkcja? Chodzi o to, że taki zawór sprawia, że mamy stałą zawsze temperaturę albo nie większą temperaturę na wyjściu z tego zaworu niż ustawimy sobie na pokrętce. Ten akurat zawór ma możliwość ustawienia od 35 do 60. Jest to taki typowy zawór do ciepłej wody użytkowej. Są też wersje o niższych temperaturach, bardziej dostosowane do ogrzewania podłogowego. Ja za nimi osobiście nie przepadam, żeby takie stosować w ogrzewaniu podłogowym, ale też takie są. Natomiast wracając tutaj do tego zaworu. Kiedy go musimy stosować? W zasadzie musimy go stosować wtedy, kiedy w zbiorniku może być wyższa temperatura niż powiedzmy 50-60 stopni. Bo jest wtedy szansa poparzenia się. O ile osoba dorosła mogłaby zawsze pamiętać, no powiedzmy, o tym, żeby nie otwierać kranu tylko na ciepłej wodzie, tylko gdzieś po środku. No tyle, jeżeli mamy dzieci, to już nie za bardzo jesteśmy w stanie tego uchwycić. A kiedy możemy mieć wyższą temperaturę niż 50-60 stopni? No po pierwsze, kiedy robimy wygrzew antybakteryjny. No a po drugie, kiedy na przykład mamy instalację solarną. I tutaj, o ile jej na razie jeszcze nie ma, to taki jest też plan. No więc głupio byłoby nie montować tego na początku, tylko później przerabiać. Więc zawór nas zabezpieczy w momencie, kiedy solary załadują nam zbiornik do 60-70 stopni nawet, to my dalej na wyjściu będziemy mieli dla nas odpowiednią temperaturę do mycia rąk i niepoparzenia się. Problem się pojawia akurat w przypadku tego zaworu i cyrkulacji, że no, układ, jak tutaj widać, rurek jest dosyć skomplikowany i zaworów zwrotnych. Bo tak, na razie jeszcze klient nie ma wykonanej instalacji w domu, ale wyobraźmy sobie, że tutaj wraca nam powrót z cyrkulacji ciepłej wody. Dajcie znać, jakbyście chcieli stricte odcinek o cyrkulacji. Natomiast tutaj jest wypływ ciepłej wody już do poborów w domu. No więc gdyby nie ten zawór ATM termostatyczny, no to cyrkulacja by bezpośrednio po prostu trafiała tutaj, w sensie dalej byłby filtr, dalej byłby zawór zwrotny, ale to byłoby tyle. A teraz w momencie, kiedy mamy zawór termostatyczny, to może być taka sytuacja. Po pierwsze, jakby temperatura tutaj jest dużo wyższa, czyli ta wypływająca ze zbiornika jest dużo wyższa niż ta, która może być dużo wyższa niż ta, która wraca z cyrkulacji. No bo na cyrkulacji już będziemy mieli wodę zmieszaną, taką, żeby była odpowiednio chłodna. Więc jakby w takim wypadku ta woda cyrkulacyjna, kiedy już mamy wygrzane rurki w domu i już jest tylko tam sama ciepła woda, to tak naprawdę nam będzie krążyć tylko na takim obiegu tutaj. Nie będzie w ogóle wracać praktycznie do zbiornika. Natomiast w momencie, kiedy instalacja jest wychłodzona, no to wtedy faktycznie ciepła woda idzie tutaj, idzie sobie tam przez cały dom, wraca cyrkulacją, ale jest chłodna, no więc wraca nam wtedy w tą stronę. Wraca nam do zbiornika, jest zasysana tylko sama ciepła woda, dodatkowo, która jest podmieszana z dopływem zimnej wody z samego dołu. Więc tutaj musi być zawór zwrotny, żeby ta woda nigdy nie wróciła tam z powrotem. Tutaj dwa zawory, żeby albo szła w tą, albo w tą, ale żeby się też nie wracało. No i jest jeszcze jeden zawór zwrotny na wyjściu z zbiornika u samej góry. No więc raz, dwa, trzy, cztery. No i jest jeszcze na samym... Tak, tam też jest jeszcze zawór zwrotny na samym dopływie. Taki jest schemat tego zaworu w przypadku cyrkulacji, więc trochę nam tego dochodzi, jeżeli ma to wszystko działać tak, jak zamierzał producent ATM-a. Jakieś pytania od laika? Jak mam, to chętnie skorzystam. Wyobraźmy sobie, że ja nie mam solarów i w ogóle czy wtedy potrzebuję ten zawór ATM. No, mogę go dalej chcieć, bo jakby kocioł nam zawsze grzeje ciepłą wodę z jakąś dokładnością. No, czasami ta dokładność akurat może być plus minus 5 stopni. Właśnie taka może być histereza pomiędzy załączeniem a wyłączeniem. Czyli możemy mieć albo 40, albo 45 i może to kogoś irytować, no i wtedy taki zawór jest dosyć dobrym rozwiązaniem, no bo na nim możemy ustawić powiedzmy te 45, a my zbiornik zawsze grzejemy na
50. No i praktycznie zawsze będziemy mieli odpowiednią temperaturę, bo on nam ustabilizuje tą temperaturę, którą my chcemy. Druga sprawa, no jeżeli kocioł nie ma wygrzewu antybakteryjnego, no to też jest to rozwiązanie, żeby zbiornik zawsze grzać na 60 stopni. No ale mieć sobie później za tym zbiornikiem taki zawór termostatyczny, no i tam już mieć dużo niższą, taką jaką my chcemy temperaturę. Na pewno ten układ z zaworem i cyrkulacją jest dosyć skomplikowany i trochę będzie dużo kosztować, no bo trzeba to wszystko połączyć albo kupić gotowy zestaw, gdzie jest już od razu pompa cyrkulacyjna i taki zawór, który chyba kosztuje w Afryce jakieś 2000. No więc i taki rząd wielkości wydatków, ale w przypadku solarów i tak wyjścia według mnie nie ma. O czym warto pamiętać w przypadku montaży zaworów ATM? Pułapka na ciepłą wodę. Tutaj ta rura specjalnie nie jest zaizolowana. Jakby ta część jeszcze klient pytał, czy można zaizolować. Według mnie jeszcze tą stronę tak, ale tutaj ten fragment bym zostawił luźny, żeby w razie postoju po prostu zawór ATM nie był cały czas nagrzany, żeby dłużej nam po prostu pożył. Też producent sugeruje, żeby takie coś stosować. Tam powinno być w zasadzie takie U. Tu już chyba byśmy nie mieli jak tego wcisnąć, ale na pewno ta woda nie będzie tak swobodnie do niego docierać te ciepło, więc szczególnie jak zostawimy taki fragment, jak to wystygnie i nie będzie poboru, to na pewno nie będzie cały czas narażony na wysoką temperaturę. Chyba tyle miałbym do powiedzenia na temat zaworu termostatycznego przeciwpoparzeniowego. To ja życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia w kolejnym materiale.